Dokumentacja techniczna Łazienka. Pracę z dokumentacją rozpoczynamy od wybrania w pasku poleceń ikony Dokumentacja. Program otwiera narzędzie i pojawia się okno kreatora dokumentu. Z lewej strony mamy schematy stron, które możemy przenieść do środkowej kolumny, tworząc w ten sposób własny szablon dokumentacji lub wczytać i edytować gotowy szablon. Zamknę jednak dokumentację i przejdę do wizualizacji. We wizualizacji mamy również narzędzie Dokumentacja. Zanim jednak włączę dokumentację, wybiorę narzędzie Ukryj element i ukryję obiekty, które nie są istotne z punktu widzenia dokumentacji, czyli elementy ozdobne umieszczone na blacie, pod szafką oraz widok za oknem. Wybieram Dokumentację. Ponownie pojawia się okno kreatora dokumentu. Z środkowej kolumny możemy usunąć strony i przenieść je ręcznie. Na stronie płytki we właściwościach strony możemy włączyć autogenerację kładów. W danych projektu możemy ustalić nazwę dokumentu, projektanta, inwestycję inwestora oraz wczytać logo. Dane te zostaną umieszczone w tabelkach, które wybierzemy. W zaawansowanych opcjach możemy ustalić rodzaj czcionki, jej wielkość, orientację strony czy rozmiar. Mamy możliwość wczytania dokumentu albo utworzenia nowego. W przypadku wyboru nowego dokumentu program ostrzega nas, iż rozpoczęto tworzenie nowej dokumentacji. Po jej zapisaniu poprzednia wersja zostanie utracona. Dokument zostanie wczytany. Z prawej strony w kolumnie pojawiły się strony, które zostały przez nas wybrane. Na stronie tytułowej wystarczy dwukrotnie kliknąć w przestrzeń. Program przełącza nas do lokalizacji z zapisanymi wizualizacjami. Wystarczy zaznaczyć plik i potwierdzić Otwórz. W spisie treści widzimy wszystkie strony, które zostały uwzględnione w naszym dokumencie. Pustą stronę możemy wykorzystać jako podkład pod kolejną wizualizację. W tym celu w lewym pasku menu odszukujemy narzędzie Wstaw obraz. Następnie przenosimy narzędzie na stronę, dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy i wybieramy kolejny widok. Wstawiony obraz po zaznaczeniu możemy rozciągnąć, dopasowując go do wielkości kartki. W lewym pasku menu możemy wybrać narzędzie Wstaw tekst i umieścić tekst na kartce. Dwukrotnie klikamy w schemat, wpisujemy tekst. Zamykając edycję tekstu, zostawiamy tekst na scenie. Z prawej strony podglądu dokumentacji mamy narzędzie do umieszczania tabelek. Na stronie płytki program ustawia nas na wysokości przekroju na poziomie 10 cm nad ziemią. W prawym górnym narożniku mamy legendę z materiałami, które zostały umieszczone na podłodze w projekcie. We właściwościach strony mamy również włączony obrys liniowy. Jest to narzędzie, przy pomocy którego możemy ułatwić wymiarowanie obiektów projektu. Wokół projektu pojawia się przerywana linia. Jest to granica rysunku. Przy jej pomocy możemy zmniejszyć bądź zwiększyć fragment projektu, który chcemy pokazać w dokumentacji. Jesteśmy w trybie edycji sceny. W tym trybie możemy dodatkowo wymiarować projekt liniami wymiarowymi bądź szybką linią wymiarową. Możemy umieszczać teksty z odnośnikiem, dodawać obrazy, wstawiać tabelki. Jeśli chcemy zmienić właściwości strony, czyli na przykład skalę, jej format czy orientację, musimy przełączyć się do trybu edycji kartki. W tym trybie zmieniamy skalę. Możemy również wycentrować projekt. Przełączam się z powrotem do trybu sceny.
Legenda została umieszczona w prawym górnym narożniku. Po prawej stronie w kolumnie Obiekty odnajduję pozycję legendę i zmieniam jej położenie. Na widoku z góry zostały umieszczone oznaczenia kładów. Kłady możemy zobaczyć, przełączając się do prawej kolumny i wybierając dany kład. Kłady możemy również edytować. Wystarczy zaznaczyć oznaczenie kładu na projekcie i rozciągnąć go, na przykład na boki. Zmiany zostaną uwzględnione na kolejnej stronie. Jeśli chcemy zmienić nazewnictwo kładów, wystarczy w kolumnie z prawej strony poprawić nazwy. Na przykład kład A, zmieniam nazwę, klikam 2 razy lewym przyciskiem myszy na kład D, Enter. Przełączając się na stronę główną, program pokaże nam zmianę. Wybierając kład B, mam po prawej stronie we właściwościach obiektu możliwość włączenia elementów wnętrzarskich. Wybierając to narzędzie, elementy wnętrzarskie zostaną umieszczone w projekcie. Mogę zaznaczyć legendy i przesunąć je również ręcznie. Jeśli chcę na scenie zostawić tylko część wyposażenia, zaznaczam obiekty, przytrzymuję Ctrl i doklikuję kolejne, następnie przyciskiem Delete je usuwam. Korzystając z linii wymiarowej, mogę zmierzyć na przykład wielkość występu pod zabudowę pod gabarit. Dojeżdżam do miejsca początkowego, klikam lewym przyciskiem myszy, odsuwam myszkę do końca występu, klikam ponownie lewym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem myszy przerywam pobieranie wymiarów, odsuwam myszkę i zostawiam wymiar lewym przyciskiem myszy. Na dole mamy możliwość umieszczenia w projekcie symboli, na przykład budowlanych. Wybieram pion kanalizacyjny i przeciągam go na scenę. Następnie wybieram pion wody ciepłej, zimnej i powtarzam ruch. Odsunę legendy. Wstawiony symbol po zaznaczeniu może zmienić wielkość, wystarczy zmienić skalę. Można mu zmienić również kolor. Korzystając z przycisku Ctrl+C, Ctrl+V możemy go skopiować. Po skopiowaniu wystarczy go zaznaczyć i poprawić mu kolor. Jeśli chcemy dodać dodatkową stronę, wystarczy w prawej kolumnie wybrać narzędzie Dodaj stronę i wybrać stronę, która nas interesuje. Skorzystam ze strony Rysunek zbiorczy. Potwierdzam OK. Określam ilość kolumn oraz wierszy. Dwukrotnie klikając w komórkę lewym przyciskiem myszy, program przełącza nas do stron, których możemy wybrać. Wybieram kład A, B, kolejny i w ten sposób kłady, które zostały uwzględnione na stronie Rysunek zbiorczy, przestają być aktywne do drukowania na liście stron. Jeśli wprowadzę jakieś dodatkowe informacje na podstronach, na przykład na kładzie B dodam tekst z odnośnikiem, wychodzę z edytora tekstu, ta informacja zostanie uwzględniona również na rysunku zbiorczym. Wyłączę skalowanie czcionki, przełączam się na tryb kartki, zaznaczam z przyciskiem przytrzymanym Ctrl wszystkie komórki i zmieniam skalę stroną. Przechodzę z powrotem do trybu sceny. Zaznaczę też legendę z materiałów i przesunę. Przełączę się na stronę płytki. W lewym pasku menu mamy do dyspozycji linię wymiarową oraz szybką linię wymiarową. Linia wymiarowa
mierzy od punktu do punktu. Znajdując początek wymiaru, klikam lewym przyciskiem myszy, znajduję jego koniec, następny wymiar i kolejne. Prawym przyciskiem myszy przerywam pobieranie wymiarów, odsuwam wymiary i lewym przyciskiem myszy je zostawiam na scenie. Mamy również szybką linię wymiarową. Szybka linia wymiarowa mierzy ściany, elementy dowolne, blaty oraz szafki kuchenne. Klikam lewym przyciskiem myszy za ścianami, przeciągam ją przez projekt, klikam kolejny raz lewym przyciskiem myszy, odsuwam linię, lewym przyciskiem myszy ją zostawiam. Przed zapisaniem pliku PDF wyłączę granicę rysunku. W górnym pasku menu odnajduję Eksportuj do pliku PDF. Program pokazuje mi plik. Określam lokalizację zapisu i zapisuję. Program po chwili pyta, czy otworzyć plik. Tak wygląda nasza dokumentacja. Dziękuję za uwagę.